Witajcie moi drodzy, za mną piękne okoliczności architektoniczne, jak widać ładne chatki kryte strzechą. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Osada Karbówko i co tutaj robimy? Jestem tutaj ja, jest cała załoga firmy Nomart. Mamy tutaj takie pracownicze, przyjacielskie spotkanie. Po prostu spędzamy tu majówkę, odpoczywamy, a przy okazji tego odpoczywania coś uwędzimy, coś ugrillujemy, coś zrobimy na ogniu, zobaczymy co się da. Część z tych naszych działań oczywiście nagramy i jeżeli wszystko się uda, to powstanie z tego jeden albo i nawet kilka filmów. Na początku od razu serdeczne podziękowania dla właścicieli tego miejsca. Osada Karbówek pozwoliła nam się tutaj z kamerami kręcić, udostępniła miejsce, gdzie możemy te wszystkie rzeczy robić, także serdeczne podziękowania. Co zrobimy, zobaczycie, a jeszcze w przebitkach to pokażę kilka fajnych miejsc, które tutaj są, bo naprawdę jest na czym oko zawiesić. Miłe, przyjemne miejsca i pogodę mamy śliczną. Można było sobie tylko wymarzyć, że będzie tak dobrze, więc biorę się za robotę. Jesteśmy oczywiście na majówce i mamy zamiar także wypoczywać, więc wstępne przygotowania zrobiłem w domu. 5 kg mięsa, szponder i udziec wołowy, razem kilogram, boczek tyle samo i 3 kg szynki. Są też z tego okrawki, które razem z wołowiną mielę drobno. Boczek i część szynki przez sitko 8 mm, a czystą szynkę na szarpaku. Tu już mam rozdrobnione wszystkie składniki i czas dodać przyprawy. Przygotowałem mieszaninę soli po 17 g na kilogram. 2 łyżeczki ostrej papryki, 2 łyżeczki czarnej gorczycy i 2 białej. Dodadzą one kiełbasie musztardowo-chrzanowy posmak. A po łyżeczce mam pieprz, czosnek i słodką paprykę. A teraz już jesteśmy w osadzie, wzdłuż której leniwie płynie Drwęca. Rozłożyliśmy się ze sprzętem i podziwiamy sąsiedztwo. Przygotowania poczynione. Przekładam mięso do większej michy i rozgniatam. Jak widać, kiełbasę zrobimy w warunkach polowych. Potrzebuję szklankę wyrazistego ciemnego piwa. W moim przypadku to domowa Dark IPA. Mocno się pieni, więc wlewam piwo w 2 pojemniki i odstawiam, by się odgazowało. Oczywiście szklaneczka także dla mnie. Wasze zdrowie. Wyrabiam mięso z dodatkiem piwa. Takie piwo będzie miało znaczący wpływ na smak. Napełniam nadziewarkę i tu okazuje się, że nie mam uchwytów mocujących. Sprawdzimy, czy da się nadziewać bez nich. Ale bez pomocy się nie obędzie. Ja trzymam nadziewarkę i kręcę korbką, a kolega odbiera i skręca pętka. Taką kiełbasę odwiesiliśmy do wędzarni, by obsychała. Ale długo będzie trzeba na nią czekać. Tej mobilnej wędzarni użyczył nam właściciel. A w tej lokomotywie obok można robić nawet całe tusze. Tu za plecami mam więcej sprzętu do zabawy z ogniem i mięsem. Kiedyś tu przyjedziemy, żeby je wykorzystać.
Zrobiliśmy też wersję cienką i przygotujemy ją w wędzarni balkonowej, wędząc drewnem czereśniowym. Takie cienkie kiełbaski będą gotowe znacznie szybciej. Paliwo żelowe wlewam do palników. Następnie je zapalam i ustawiam na podstawie wędzarnię, lekko uchylając pokrywę. Dzisiaj bardzo ciepło, ale jest spory wiaterek, więc przenoszę wędzarnię balkonową w bardziej zaciszne miejsce. Żeby kiełbaski były gotowe, muszę powtórnie uzupełnić paliwo. W międzyczasie odkryłem sprzęt do robienia ziemniaków na parze. Takie gorące kiełbaski byłyby fajne, ale to sprzęt na większą grupę osób. Klasyczne kiełbaski już są suche, więc ustawiam 60 stopni i zaczynam wędzić. Tutaj używam drewna bukowego. Dym pojawia się po chwili. W międzyczasie cienkie kiełbaski stały się gotowe, a załoga Nomart wraz z rodzinami już za plecami czeka. Niewiele mi zostało, jak widzicie, ale chociaż tyle mogę przed kamerą rozpróbować. Za mną pięknie płynie drewęca, a ja mam tutaj smakowitą kiełbaskę. Poszła szybko, bo to cienka, w wędzarni balkonowej jako pierwsza się zrobiła. No to dlatego wszyscy czekali i nie było szans ocalić więcej. Ale jest dobrze, a my się bawimy dalej. Na razie. Wędzarnia pracuje, a my idziemy sobie na spacerek po okolicy, żeby nacieszyć oczy. Jest tutaj wiele miejsc, gdzie można aktywnie wypoczywać. Spacer po osadzie, jak i po okolicznych lasach uspokaja i poprawia nastrój. Osada jest znana ze swoich smaków, zaczynając od różnego rodzaju nalewek, które można spróbować i kupić, poprzez własny ocet i na serach i wędlinach własnej roboty kończąc. Pod tym względem tu jest pysznie. Po 3 godzinach wędzenia kolor jest satysfakcjonujący. Szczególnie dobrze to widać w miejscu, gdzie pada słońce. Czas na podpiekanie. Wbijam w kiełasę termometr. W środku jest teraz 36 stopni, a docelowo będzie 68. Ustawiam na wędzarni 95 stopni i dalsza obróbka termiczna jest już bez dymu. Kiełbasa gotowa. Tej jest więcej, więc zaspokoi głód. Czas spróbować. Jest bardzo soczysta. Na gorąco oczywiście niespójna, ale jak coś zostanie, to pokażę Wam przekrój na zimno. Soczysta, bardzo gorąca. W ogóle nie była planowana na to, żeby miała jakąkolwiek zwartą strukturę, ponieważ z założenia miała być spożywana właśnie w ten sposób, że wyciągamy ją z wędzarni, kroimy i jemy. Wędzona, pieczona. Pierońsko, soczysta. Bardzo fajny smak, podkręcony ciemnym piwem. My będziemy już bardziej może relaksować i odpoczywać, więc nawet jak coś nagramy, to już się nie będziemy do Was odzywać. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bawcie się dobrze. Na razie, hej. W nadziewarce zawsze zostaje trochę mięsa, a i zdarza się, że w trakcie nadziewania jelita pękają. Uzbiera więc się trochę mięska, z którego można zrobić kotlety. Tym razem je piekę bez dymu w wędzarni, a nie na patelni. Termometr da znać, kiedy będą gotowe. Nic się więc nie zmarnowało, a głodni też nie byliśmy. Za tydzień dalsza relacja z naszej majówki.
Chcesz więcej filmów o tym, co można zrobić poza domem? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.